traktujemy i w Bułgarii, i w Polsce tą datę jako jeden z nielicznych w pamięci historycznej. Ja jako skromny badacz, urodziłem się w Bułgarii i skończyłem studia turystyki polskiej i przyjąłem to do serca, żeby naświetlić tej tezy, który badałem bodajże przez paru lat. Okazuje się, że nasz król nie zginął pod Warmie, tak jak mówiono, a przetrwał i jego dzieje są opisane przez wielu historyków do dnia dzisiejszego. To skromne książki, które mam. Jedna jest o Krzysztofa Kolumba, a drugie o Władysława Warneńczyka. Skróty, jak się potoczyły losy naszego króla, który rzekomo zginął pod Warmie. Było po czasie bitwy taka wielka burza, chmury i deszczu i mało kto by spostrzegł, czy to jest sam król, czy któryś z jego rycerzy. Twierdzono, że jakiś janszar uciął głowy króla i zaniósł się jako prezent i oczekując oczywiście na wynagrodzenie. No i potem sułtan zanurzył tą głowę w beczkę miodów i pokazywano ją różnych innych monarchów. No z kolei wszyscy stwierdzili, nawet wysłańcy papieża z Rzymu, że ta głowa miała włosy, a jak wszyscy wiemy, król Władysław to miał czarne włosy, czarne i w ogóle nie znaleziono reszty jego ciała, ani jego zbroje, ani miecz. I to wskazuje na to, że król być może przetrwał bitwy. Jak mógł się uratować? Podczas bitwy w obozie chrześcijańskim było mnóstwo franciszkanów, którzy śpiewają psalmy, błogosławiali zmarłych, a rannych po prostu pomagali. I być może wraz z reszta, otoczenie króla zdążyło się przebić i podejść do wybrzeża warmińskiego, gdzie oczekiwały na nich statki papieskie. I tam z pomocy przyszedł władca Bośni i Hercegowiny Dragan Vučić, który go przyjął na swojej ziemi w Królestwo Bośni i Hercegowiny. To jest niedaleko koło Zadaru. I tam po prostu król przetrwał. Po tym cudownym tropie przez Cypru dotarł do Ziemi Świętej, u wyspy Sinaju, do kościoła świętej Katarzyny, gdzie w modlitwach chciał wykupić swoje grzechy za to, że on naruszył ten pakt, który król zawarł z władcą osmańskim w Szegiedzie o pokoju. Ale papież, legat papieski Cezaryni namówił go zerwać wtedy ten pokojowy traktat i żeby zbawił chrześcijaństwo nasze od napaść osmańskich. Także po wielu niewoli, tak zwana Odyseja, która opisana przez innego autora, Leopolda Kiełomowskiego i przez Zbigniewa Świętka, nasz król dotarł do wyspy Madeiry w Portugalii, gdzie ożenił się szlachcianka zwana Świętej Anny i został na wieki. Bodaj, że oto był monarch, król, i który wtedy chciał, żeby jego słowo było uznawane jako i dla jego dzieci, i dla innych monarchów, to, że pozostać inkognitą, bo on czuł w
czcząć swojej winy i nie chciał wrócić do Polski. Mógł wrócić, ale nie chciał wrócić, bo on po prostu czuł, że zdradził Polskę, naruszył traktat i chciał pozostać na końcu incognito. Dlatego nikt o tym nie wiedział. Jakie są jego dalsze losy? Chciałem powiedzieć parę słów, to może zabrzmi teraz bardziej sensacyjnie. No, wraz z mojego kolegi, czy autora, Manuel da Silva Rosa, który Portugalczyk i który badał w ciągu bodajże 20 lat historię Krzysztofa Kolumba. I on niezwykłymi dowodami udowadnia, że jeden z synów króla Władysława, który pod nazwiskiem Henryki Alemão żył na wyspie Madeira, to jest właśnie znany, sławny badacz i odkrywca Krzysztof Kolumb. I przez to my Polacy musimy być bardziej dumni i po prostu powiedzieć wszystkim poprzez te niezbite dowody, które mamy i które są mnóstwo, a rozumiecie, że ja nie mam czasu, tak jak ksiądz prosił, żeby to wszystkich dokładnie i to naświetlił. To są ponad 200-300 dowodów niezbytych. Tutaj właśnie za chwilę pokażemy. Mam zdjęcia. Osobiście byłem parę razy na wyspie Madeira i jestem 100% przekonany, że wszystko to, co było opisane od poprzednich historyków, badaczy, jest udokumentowane faktami. Są artefakty, jak na przykład ostatnio zbadane moje prośby do jednego z największych muzeów świata, Ermitażu Sankt Petersburg, gdzie w roku 1863 pod Warnę chłop, który podczas orgii wykopał miedź Władysława, to jest faktycznie szaba. Ta szaba jest na tyle specyficzna, bo ona była jako prezent od papieża poprzez legata Cesarini. Miała specjalny kościany rękojeść, zinstruktowany krzyż i orzeł. Nie można pomylić, żeby to była szaba jakiegoś zwykłego żołnierza. I ta szaba po wielu moich starań po roku się odnalazła w zbrojowni w Ermitażu Carskie Seło, z której ja niezmiernie się cieszę. Następne sprawdziłem w bibliotece, jedna z największych bibliotek w Londynie się znajduje dziennik podróży czeskiego kronikarza Sasek, ponieważ król czech z Rozmitalu podróżował po Europie właśnie w tym okresie i ten jego kronikarz opisał wszystko, jak znalazł wioski, gdzie król nasz niedaleko od Szelni po prostu. On był w tych krajach, żeby się modlić i kupić przed Pana Boga swojej winy. I z tego powodu są odnalezione nawet później modlitewnik Władysława Warneńczyka, który jest również w Anglii, jedna z największych bibliotek w Oksfordzie. To jest przepiękny modlitewnik. Tutaj za chwilę pokażę mój syn, który również uczestniczył w tych badaniach i nie może po prostu zmienić te ikony, te ręcznie malowane obrazy z jakiegoś innego króla, bo tam widać, że jest krzyż i orzeł, jak król się po prostu modli przed Matki Boskiej. Król Władysław Boga nieustannie chwalił i cześć mu oddawał z pieśnią i słowem. W Bułgarii dlatego imieniem Władysława naród jest na tyle
1947 roku. W tej rocznicy jest świętowana tak jak święto narodowo-polskie-bułgarskie. I nie wiem, czy Państwo wiecie, w 1934 roku z pomocy znanego społecznika Piotra Dymkowa rozpoczęto budowę Parku Mauzoleum i ona była zakończona w 1935 roku i z wielką pompą została otwarta w obecności około 30 000 ludzi, w tym cara, wtedy Borysa, 2000 Polaków przybyli do Warny specjalnym pociągiem. Też na czele delegacji był Wacław Jędrzejewicz, wtedy minister wyznany religii i oświaty publicznego. Chciałem jeszcze Wam po prostu naświetlić, jak król swoim niezłomnym przykładem i wiarą chrześcijańską daje przykład innym, że wiara, jakby się mówi, czyni cuda. Jeszcze chciałem podać, że odnaleziono list Florysa. Ten list studował również profesor José Pereira da Costa. List Florysa według portugalskich ekspertów o sprawach rolnych jest autentycznie napisany w Lizbonie w XV wieku. Dalsze jego tłumaczenie brzmi: Wasze dostojność, do napisania tego listu skłoniło mnie nieosobiste pragnienie, a poczucie społecznej odpowiedzialności. Osobiście słyszałem od posiadacza tego listu Jana Polaka, że jestem, Panie, szczególnym przyjacielem króla Władysława, niegdyś najdostojniejsi władcy i Pana z Bożej łaski królewskiej Polski i Węgier. Chcecie oznajmić cudowną nowinę, że król Władysław teraz mieszka na Wyspach Królestwa Portugalii, a ja jestem jego towarzyszem i współpustownikiem. Odsuń zatem wszelkie wątpliwości na to. Jednym celem napisania tego listu jest wykorzenienie wzajemnej nienawiści i wrogości między Twoim zakonem a Polakami, a to niech się stanie za sprawą Ducha Świętego. Zlecam adresę tego listu Janowi Polakowi, by wraz ze swoim stryjem, zwanym powszechnie Ścipar, z którym cudownie zbiegiem okoliczności zabrali mnie na swój statek i zawieźli do Lizbony, przekonali Wasza dostojność o rzeczach, jakie widzieli i jakie słyszeli. Wasza dostojność może im ufać jak świętej Ewangelii. Proszę zatem wysłać ten list do Matki Króla, ponieważ Matka i Syn są najsilniej ze sobą związani więżami wiecznej miłości. Wyślijcie ten list do Czechów i Węgrów, rzecz jest pilniejsza. I tak jak wielu historyków badaczy dzieł Władysława Walenczyka, ja też jestem tego przekonany, że ten list stanowi niezbytnim dowodem na to, że przebywał na Maderze. Jeszcze chciałem przytoczyć taki zupełnie współczesny przykład. Można określić go jako badacza amatora, ale przede wszystkim jako człowieka zachowującego silny patriotyzm oraz szacunek do wielkich mężów historii polskiej. Mowa o Starym Morskim Wilku, on się nazywa Andrzej Piotrowski, który całkiem przypadkiem oddał się o legendę króla Władysława na Maderze, kiedy wraz ze swoimi portugalskimi kolegami brał udział we wspólnych regatach oraz rejsach żeglarskich po Oceanach Atlantyckich. Właśnie z jednym ze swoim przyjacielem nazywanym Carlosem Burgess nawiązał wszystko bliską przyjaźń, dzięki której Portugalczyk odkrył mu owe sensacyjne informacje. Stwierdził, że może zaufać koledze po fachu, tym bardziej Polakowi, i powiedział mu historię tajemnicy polskiego księcia. Carlos wtedy nawet nie wiedział do książki na przykład Leopolda Kiełomorskiego, Odysseja Władysława Walenczyka, czy
spotkanie. Wtedy Portugalczyk przyniósł kopię dokumentów będących w posiadaniu jego rodziny. Jeden dokument przedstawiał drzewo genealogiczne, które rozpoczynało się od imienia króla Władysława Warneńczyka oraz jego syna Zygmunta i rozwijało aż po czasy Karłosa. Mimo że tekst był spisany w języku portugalskim, Piotrowski bez trudu rozpoznał wiele słów dotyczących Polski, bitwy pod Warną oraz samego króla. I mocno zaintrygowany i poddecyzowany Karol sam znalazł kopię książki Tomanowskiego i Piotrowski je skanował do swojego komputera, podał do publicznej wiadomości. Tak w skrócie, ale nie mamy dużo czasu, historia Władysława Warneńczyka, którą przedstawiłem Wam w skróconej formie, bo bez zbędnych szczegółów dotyczących niektórych wydarzeń, nazwań, miast, powinna być, myślę, włączona do lektur szkolnych naszych narodów słowiańskich, ponieważ król Władysław daje przykład niezłomnej odwagi, honoru i wiary, jakich to przymiotów niestety często brakuje współczesnym przywódców pasy Europy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie na Maderze wioskę Magdaleny, w Portugalii pomnik naszego króla oraz jego syna Krzysztofa Kolumba, podobnie do majestatycznego pomnika na Wawelu oraz parku muzeum w Warnie. Także Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, to jestem chętnie Wam tutaj odpowiedzieć albo w dalszym ciągu zwrócić się do naszego księdza, który ma kontakt ze mną i mogę Wam dostarczyć dodatkowe informacje na ten temat. Mnie tak osobiście dziwi, że w Polsce o królu Warneńczyku bardzo mało się mówi, albo się w ogóle świętuje co roku rocznica jego rzekomej śmierci. Natomiast w Warnie tutaj możemy zobaczyć w Parku Muzeum Braterstwo Słowiańskiego z wielką pompą orkiestra honorowa. Przychodzą ambasador Polski w Bułgarii i wielu ludzi, którzy czczą pamięci króla, tak jak żadnego innego. To też w Bułgarii jest dziwne. Tak w Polsce, myślę, nigdzie się nie świętuje z taką pompą rocznica śmierci żadnego z polskich królów. I to powinno się zmienić, tym bardziej po tych rewelacjach ostatnich, które mi z naszym skromnym udziałem, na przykład Romeo Rossi, który już jest znany wszędzie na świecie, autor swoje rewelacje do Kolumba i moich skromnych badań, po prostu znowu wynosimy na piedestale Polska jako kraj, który dał na świecie dużo wielkich mężów stanów. I to powinniśmy